Idziemy do masztu. Gdzie będzie akcja wciągania anteny. Wysoka. Jeszcze. Dobra, nie mam butów odpowiednich. Nie ma co ryzykować. To musimy wszystko rozdziewiczyć. Sprawniki są chyba różnej długości, podejrzewam. No chyba tak, bo są różne elementy, nie? Właśnie to zaczęliśmy bilansować, rozkładać. Okazuje się, że taka antena składa się z ponad 3000 różnych elementów. Licząc w tym oczywiście nakrętki, podkładki, cymbalty, izolatory, wsporniki i do tego oczywiście cewki. Tutaj mamy jeszcze całe stado stroików. No i bardzo ważne elementy. To mamy tutaj w tym pudełku. To są takie bardzo solidne cewy. Zaraz sprawdzimy, jak to wygląda. To świeżo otwarty karton. O, i takie cewki będziemy No i one zakładać. Znaczy akurat nie te dwie, ale Będą tak. o, tak mniej więcej. Po jednej, nie? Po jednej na każdy element. I tu będzie newralgiczny moment przy podnoszeniu anteny, żeby broń Boże nie uszkodzić żadnej z tych cewek w sensie odkształceń. One mają swoją indukcyjność i taka musi pozostać. Więc delikatnie jak z jajkiem, jak już będzie u góry, to już się im nic nie stanie przez najbliższych 20 lat. Ale w tej chwili z powrotem do opakowania i niech czeka nas na kolej. A my sobie dalej tutaj porozkładamy. Tu już część zdążyłem pomontować właśnie tych wspólników. Taki wspólnik to jest do każdego z elementów. Ten element będzie na linkach tu jeszcze wzmocniony, żeby nie upadał. Tu on sobie będzie przymocowany do boomu, czyli do tej długiej rury, która tam jest malowana, a tutaj pójdzie element odizolowany oczywiście całkowicie od całej reszty. No, a po drodze będzie pewno dziesiątki niespodzianek w czasie montażu, ale to już wszystko zobaczymy jutro i pojutrze. Tu w tej chwili robimy taką inwenturkę drobną, przegląd. Tu musiał Sławek przed chwilą porozwiercać trochę, bo się okazuje, że na przykład taki drobiazg, ale otwory były prawidłowo nawiercone 11,5. Ten przewód, z którego jest zrobiony ten cybant, była 11, a się okazuje po nagwintowaniu 11,7 sam gwint. W związku z tym musieliśmy rozwiercić do 12, bo inaczej byśmy mieli niespodziankę na maszcie, a tak przynajmniej niespodzianek unikniemy i spokojnie wchodzi. I tam u góry na maszcie to będzie przykręcone do głównej rury. Takimi 4 potężnymi cybantami. Takich w ogóle tych cybantów różnej średnicy, to tu jak widać są dziesiątki, a być może i grubo ponad 100. To będziemy wszystko musieli sobie
pobilansować. O, niech to będzie wszystko na swoim miejscu poskładane. To jest na przykład główna blacha mocująca. Tu będą te 4 właśnie po kolei. Tu będzie masz taki wspólnikowy z rury 60. On będzie wspierał cały ten długi boom. A tu będzie właśnie ten boom od anteny, ten, który tutaj w tej chwili malujemy. To jest jakby ta główna część, która będzie przy samym maszcie, przy rurze masztu. I on będzie mi skręcać w jakimś tam etapie, ale to pewno jutro po wieczór. Większość elementów od elementów są spakowane średnicami w takich pakietach i jeszcze dodatkowo, żeby wykorzystać miejsce w firmie kurierskiej, żeby objętość nie była za duża, to włożona jest rura w rurę, czyli w takim jednym pakiecie z reguły są 2 średnice. Oczywiście na czas transportu to wszystko jest tak zabezpieczone przez producenta, w tym wypadku Waldka, tak dokładnie. Ta rura, która wchodzi do środka rury o średnicy większej, jest zabezpieczona, o tak widać tutaj, odwijam taśmą, w związku z tym nie ulegnie uszkodzeniu. Praktycznie jak odwiniemy, to nie widać ani jednej ryski, czyli to wszystko tak jakby prosto z huty. O. I mamy już gotowy element. Następny dokładamy do pozostałych. No i w ten sposób nam się tworzą komplety przygotowawcze do wszystkich elementów. O, tu z tego pakietu już wyciągam ostatnią w tej chwili. I ta sama czynność co przy pozostałych. Tam jest średnica ta. Tutaj to po odwinięciu dokładam do tych pozostałych i to nam tworzy całość kompletów. A później też montaże i montaże. No, możesz tu sfilmować. Oj, tam można zobaczyć, już Sławek składa takie szkielety elementów. 132 element ten. To jest któryś z kolei, to jest trzeci element. Będzie trzeba te krzaki poprzecinać, zaraz ja przyniosę na zewnątrz. Najlepiej Krzysztof! Chodzi o to, żeby od wieży odciągać, nie? Go. Poszło. To ja ułamałem, a nie ty uciąłeś. Używa się siły fizycznej po to, by zrobić miejsce dla największej anteny w Europie. Jak ręką przelecisz, to wszystko zmiasz. Okej. Proszę, Benek. Nie, ale głównie to damy radę. Jeszcze chyba o jeden ten. O. Teraz. Moment. Nie, bo za daleko idziemy. Co się myśli? Krzysztof, ty już wiem, który idzie. Teraz? Tak. Lewa noga. Tam gdzie lewa noga. Bobek, wejdź do bumu. Te 6 elementów już praktycznie mamy poskręcane, pozłączane. W tej chwili zostało nam jeszcze
połączyć elementy, wzmocnić linkami z kevlaru. To są linki takie, które są bardzo odporne zarówno na UV, czyli płomienie słoneczne, ultrafiolet, jak i na wszelkie warunki atmosferyczne. To jest antena lock periodyk, 6 elementów. Możemy spojrzeć tutaj. Każdy element posiada wydłużającą cewkę. Taka cewka służy albo jest ekwiwalentem ładnych paru metrów tych rurek. W związku z tym te cewki bardzo mocno wydłużają każdy z tych elementów. W związku z tym mogą być krótsze odpowiednio. Oryginalnie, gdyby nie użyć tych cewek wszystkich, to by te elementy były z każdej strony jakieś o 5 metrów dłuższe. A w tym układzie są takie, jakie są, ale to i tak są imponujące długości. Długość boomu 16,5 metra, czyli tej rury, która nosi to wszystko. Jak widzimy, ten nośnik jest wzmocniony na takich linkach stalowych, które mają za zadanie w poziomie trzymać tą całą rurę, bo inaczej ona by pod własnym ciężarem mocno opadła albo by i się złamała. Mimo że to są solidne wojskowe rury, takie jeszcze z czasów, tych dobrych czasów, w związku z tym one wytrzymują dużo więcej niż te rury, które w tej chwili z hut przychodzą. To jest nieporównywalnie więcej, no ale trzeba mimo wszystko wzmocnić. Tu jest taki poprzeczna belka. Ta poprzeczna belka ma za zadanie i do tej belki są przyczepione właśnie te linki z kevlaru i to ma za zadanie, żeby ten boom, żeby to nie latało na boki, żeby się tak nie zawijało. A z kolei te linki stalowe, to tak jak wspomniałem, mają zadanie, żeby ta antena trzymała się w poziomie. No i to właśnie w tej chwili działamy w kierunku takim, żeby już wykończyć wszystko. Za chwilę będziemy przystępowali do zestrojenia anteny, czyli symetryzatory, czyli stroiki i to już będzie jakby końcowy etap. No i następnie antena sobie pójdzie z nami wszystkimi tam w kierunku tego masztu i tam będziemy ją próbowali do góry wieszać, tam gdzie widać w tej chwili kolegów, dwóch tam działają przy rotorze, bo przy okazji chcemy zakonserwować rotor, czyli go ściągniemy. To jest takie urządzenie, które obraca tą anteną. To waży około 100 kg, więc oni tam się w tej chwili pocą, żeby dostać na dół ten rotor. Tam go zakonserwujemy na dole i pójdzie do góry, pójdzie z powrotem. No a za nią antena oczywiście. Ale do tego jeszcze chwilę czasu, a my tu jeszcze mamy trochę roboty. Prawdopodobnie jutro powinniśmy zakończyć całą akcję. W tej chwili wiatr wieje tam u góry z prędkością około 70 km na godzinę. To jest stanowczo za dużo, żeby myśleć o naprawie tej anteny najwyższej na maszcie. W związku z tym to musimy sobie zostawić na termin taki, gdzie pogoda nam pozwoli. Więc to jest najgorsze, co mogło nas spotkać dzisiaj na te ważne akcje. Tak duży wiatr, który niestety, ale tam na górze, jak to mówią, łeb urywa. No i zobaczymy, jak to będzie. Prawdopodobnie może nam się nie udać do jutra wszystkiego skończyć. Będziemy kontynuować. Oczywiście się nie poddajemy i doprowadzimy do szczęśliwego finału. Tam jest kolega, sponsor całej anteny. To jest Mario. Mariusz SP3 SLA. No, tamten kolega, co tak sobie ładnie kiwa. To za jego przyczyną się stało, że wpadliśmy na pomysł, żeby tą największą antenę na 7 mega w Europie postawić. Podczas ostatniej ekspedycji na Palmyrę. Palmyrę wszyscy potrzebowaliśmy, ale nie mieliśmy z czego zrobić. Wypiliśmy z Kaziem z litr wódki i ustaliliśmy, że stawiamy nową antenę. Ustalenia widać na ogrodzie.
Pięknie. CQDX, CQDX, Sugar Ontario 2 Radio, Sugar Ontario 2 Radio. Over. Over, nic nie słychać. Chyba antena nam się skopciła. Za niska wieża, panie Benny. Piękna sprawa. Tak jest. O, uważaj, żebyś sobie motylka nie zrobił. Troszkę za niska. Przed ciągnięciem antena na 7 MHz będzie na wysokości 44 metrów nad ziemią, na tym maście. Nad nią jest antena już wciągnięta na 14 MHz, czyli 20 metrów. Tu mamy 6 elementów. To jest antena typu lock periodyk, czyli fazowane są 4 wibratory, 4 kolejne elementy są z sobą sfazowane. To jest właśnie zasada lock periodyka, zasilane taką oto drabinką naprzemiennie, czyli ta drabinka, jeśli jest tu przymocowana z lewej, to z tej strony musi być z prawej i tak dalej. Nie mamy zamocowanego jeszcze środkowego elementu, dlatego że przeszkadzałby nam, tutaj będzie. Czyli wciągamy go na sam koniec, powiedzmy tak, Na teraz. koniec dopiero jak antena. A mamy go góry, tutaj to właśnie. Ten element, który tutaj leży, wciągniemy i go zamocujemy do anteny całej. Tu kabel koncentryczny, który zamocujemy do kabla, który tam jest u góry. Również u góry musimy tego typu odciąg, tak jak tutaj są te boczne, ten jest zwolniony w tej chwili i on będzie dopiero zamocowany u góry, także tam kolega Mieszko będzie musiał się odpowiednio wychylić na 1,5 metra od masztu i zaczepić właśnie ten odciąg tam o takie zblocze. Tam mamy ładny I sprzęt spinaczkowy z tyłu, widzę zabezpieczenia. tak, tutaj jedziemy do wciągarki zaraz. Każdy element jest zabezpieczony takimi odciągami, to są linki kewlarowe. One są bardzo odporne na promienie ultrafioletowe, generalnie na promienie słoneczne. Ta linka działa w temperaturach minus 200 do plus 200, a nawet więcej. W związku z tym takich temperatur tu nie występuje, ale po 20-30 latach ona musi być dalej tak samo wytrzymała jak w tej chwili. To jest zupełnie coś innego jak zwykłe liny takie, które wspinaczkowe, które wytrzymują rok, dwa, najwyżej są do wyrzucenia. Ta linka, mimo że jest cienka, ale to jest linka jak stal. Natomiast nie może być tutaj stal oczywiście, dlatego że elementy muszą być odizolowane od boomu. Czyli to jest boom, to jest element. Tutaj widzimy, że są izolatory. Także każdy z tych elementów, wszystkie 6 są odizolowane. W związku z tym te odciągi również muszą być izolatorami jakby. Tu widzimy cewki przedłużające. W związku z tym mogliśmy uzyskać znacznie krótszy element niż w rzeczywistości z wyliczeń wynika. Ta cewka go wydłuża. W związku z tym w tej chwili te elementy są każdy w granicach 6 metrów, a normalnie powinny być powyżej 10 metrów. Czyli o tyle wydłuża każda z tych cewek, każdy z tych elementów. W momencie jak będzie antena u góry, powinna dawać zysk rzędu kilkunastu decybeli. Jednocześnie tłumienie przód, tył, bo to jest drugi ważny z parametrów dla tego typu anten, w granicach 30 kilku decybeli. Jeśli okaże się, że zysk tej anteny będzie właśnie prawidłowy, to powinno być gdzieś około 16-17 decybeli do przodu. To oczywiście będzie skutkowało tym, że przy pomocy tej anteny będzie można robić najdalsze łączności z całym światem. Każdy zakątek świata będzie osiągalny
dużą łatwością. Oczywiście przy odrobinie mocy do tego. Kable pozwalają, koncentryczne pozwalają na to, żeby tu odpowiednio mocą dawać nawet 1,5 kW. Taką mocą pracujemy, ja pracuję w zawodach, na co pozwala mi moje pozwolenie na nadawanie. No i to tyle. Wciągamy. Idziemy do góry. Podczepiasz do anteny akurat, a nie do masztu. Może Mieszko jeszcze 2 słowa powie? Nie, no tu techniczną linę odciągową mocujemy, żeby antena była pod kontrolą z dołu i odchodziła od masztu, żeby nie szorowała nam żadnym elementem po kratownicy, po wieży, nie? No i tak to wygląda i zaraz śmigamy.